Do tej pory nasz system podejmował decyzje na podstawie heurystyk, czyli jeśli się da zrealizować dane zlecenie, to je bierz, jeśli nie, to je odrzuć. Taka heurystyka działa poprawnie, ale tylko w prostym świecie. Dzisiaj stworzymy sobie w pełni działających agentów AI opartych o algorytm PPO, czyli nauczymy nasz system podejmować decyzje samodzielnie. Na początek do naszego projektu dodamy planera opartego o Reinforcement Learning. Naszym kolejnym celem będzie zastąpienie heurystycznego planera agentem typu Reinforcement Learning, który będzie działał z wykorzystaniem algorytmu PPO, który omówię w dalszej części tutorialu. Na początku chcemy, aby został zdefiniowany stan, który będzie reprezentował liczbę oczekujących zleceń, przestrzeń zajętą oraz używaną przez naszą flotę ciężarówek, średni dystans do punktów odbioru przesyłek, deadline realizacji danego zlecenia, aktualny profit oraz poziom chaosu, czyli informacje o korkach i blokadach na drogach. Agent powinien podejmować następujące akcje: akceptacja oraz odrzucenie zlecenia, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, czy w ogóle brać zlecenie, oraz rozdysponowanie ciężarówek na przyjęte zlecenia, czyli którą ciężarówką jakie zlecenie będziemy realizować. Na nagrody agenta będą składały się odpowiednio profit za wykonanie, ale nagroda również może być pomniejszana poprzez karę za spóźnienie, karę za odrzucenie dobrego zlecenia czy koszt przejazdu. W algorytmie PPO użyjemy polityki MLP. Dodamy dwa tryby, treningowy oraz inferencji, który będzie używał wytrenowanego modelu do wykonania odpowiednich akcji, i tryb treningowy, w którym agent będzie się uczył. Kod ma być modularny i kompatybilny z istniejącym światem. Dalej chcemy, aby nasz przeszkadzacz to również był agent. Ten agent będzie miał swój osobny model, będzie miał inny stan. Stan, który pobiera ten agent, to pozycja ciężarówek, aktualne trasy, poziom profitu systemu oraz historyczne opóźnienia. Natomiast jego akcje to wybór krawędzi do zablokowania oraz krawędzie do wprowadzenia opóźnień na drogach, czyli korek. Nagrodą dla tego agenta będzie liczba wygenerowanych spóźnień oraz spadek profitów planera. Jego karą to niewykorzystanie wszystkich zasobów w postaci dróg do zablokowania oraz za zbyt małą liczbę wygenerowanych korków. Ograniczenia dotyczą oczywiście liczby korków, które może wprowadzać, oraz liczby blokad. Trening będzie odbywał się równolegle z planerem i kod powinien działać w trybie Multi-Agent Reinforcement Learning. Widzimy, że nasi agenci się cały czas uczą. Obecnie poziom chaosu spada, spóźnienia są na poziomie 60%. Nasz planer jest w stanie dostarczyć 30-40% przesyłek na czas. Co tutaj widzimy? Widzimy, że pojawiają się nowe zlecenia, są one automatycznie przydzielane przez planera do odpowiednich ciężarówek. Nasz przeszkadzacz generuje korki, które są tutaj zaznaczone kolorem żółtym, oraz blokady w kolorze czerwonym. Gdy planer doręczy paczkę, widzimy to w statystykach, widzimy jak rośnie nam profit, łączny zysk, jak rosną koszty. Natomiast zarówno jeden, jak i drugi agent są na razie w trybie uczenia się. Widać, że przeszkadzacz nie wykorzystuje wszystkich zasobów, ponieważ nie generuje wszędzie korków i nie wykorzystuje wszystkich możliwości do postawienia blokad na drodze, gdyż mamy tylko jedną blokadę, a możliwe są 3. Dlatego też na początku planer, widać, radzi sobie dużo lepiej, jego zyski rosną, natomiast na wykresie widać, że przeszkadzacz nie wprowadza wystarczająco dużo chaosu do naszej planszy. Do naszej planszy jeszcze wrócimy, gdy agenci się trochę rozwiną i gdy przybędzie nam trochę więcej zleceń. Jednym z ciekawszych fragmentów kodu
jest tworzenie modeli z wykorzystaniem algorytmu PPO. Jest to jeden z bardziej praktycznych algorytmów Reinforcement Learning. PPO, czyli Proximal Policy Optimization. Jest to agent, który uczy się podejmować decyzje poprzez interakcję ze środowiskiem. Jego zadaniem jest uczenie się strategii w sposób kontrolowany, czyli tak, żeby poprawiać się stopniowo, a nie zepsuć tego, co już działa. Wyobraźmy sobie, że na przykład planer podejmuje decyzje, dostaje nagrody i kary i na tej podstawie aktualizuje swoją strategię. Taki klasyczny reinforcement learning może mieć problem, bo zbyt duża aktualizacja może doprowadzić do takiego stanu, gdzie agent będzie generował nieprzewidywane akcje. Natomiast algorytm PPO działa w oparciu o taką zasadę, by się uczyć, ale nie zmieniać się za bardzo naraz. Gdy nowa strategia uczy się za bardzo w stosunku do swojej poprzedniej, wówczas jest przycinana. Ciekawym parametrem tego algorytmu jest advantage. On ocenia, czy akcja wygenerowana przez agenta była lepsza niż oczekiwano. Agent ten tak naprawdę działa w oparciu o dwa modele. Aktora oraz krytyka. Aktor, który generuje nam akcję i krytyk, który go krytykuje. Krytyk nam zwraca spodziewaną nagrodę za dany stan, w którym znalazł się agent. Natomiast sam agent otrzymuje jeszcze rzeczywistą nagrodę, wyliczoną przez naszą funkcję nagrody. Oczywiście mówię tu w pewnym przybliżeniu, bo tak naprawdę przyszłe nagrody i obecna są agregowane na podstawie 512 kroków. Generalnie model ma tutaj dwie perspektywy. Jedną to rzeczywistość, czyli ile nagrody faktycznie dostał, a druga to jego własna prognoza, czyli ile myślał, że dostanie. Natomiast wspomniany parametr advantage to różnica między nimi. Jeśli rzeczywistość była lepsza niż oczekiwania, wówczas agent uczy się wzmacniać tę decyzję. Jeśli gorsza, to uczy się, aby w przyszłości nie podejmować podobnych decyzji. MLP to znowu sieć neuronowa, której używa nasz agent. Inną sieć, jaką moglibyśmy tu zastosować, to na przykład CNN, jeżeli mielibyśmy do czynienia na przykład z obrazami, albo LSTM dla sekwencji czasowych. W tej sieci, czyli tak zwanej fully connected, algorytm otrzymuje na wejściu stan, na przykład pozycję ciężarówek, a na wyjściu prawdopodobieństwo podjęcia danej akcji. Wracając teraz do naszej aplikacji, dalej obserwujemy, jak agenci się uczą. Widać, że nasz przeszkadzacz na chwilę obecną radzi sobie nieco lepiej niż planer. Nasz planer wciąż stosunkowo dużo zleceń odrzuca. Jego skuteczność obecnie to 50% dostarczonych paczek na czas. Próbujemy teraz naszego przeszkadzacza przełączyć w tryb heurystyczny i zobaczyć, czy planer zacznie sobie lepiej radzić. Widzimy, że planer generalnie uczy się wolniej. Tutaj planer jeszcze nie wie, co się zaraz stanie, natomiast przeszkadzacz wyraźnie wygrywa. Po wielokrotnych restartach zapisów, odtworzeń naszego modelu, restartów zleceń i po około 2 godzinach symulacji widzimy, że nasz planer zaczyna osiągać skuteczność na poziomie 6 na 10 dostaw zrealizowanych na czas. Poczekamy jeszcze trochę czasu i zobaczymy, jak dalej nauczy się podejmować decyzje i czy poprawi ten wynik. Ostatecznie udało się dojść do maksymalnie 7, czasem 8 dostarczonych paczek na czas na 10, co jest całkiem niezłym wynikiem.